Asus TUF Gaming przestał działać podczas grania. Rozpoczynamy nową naprawę. Z czym mamy do czynienia? Procesor Ryzen 7 i grafika GeForce GTX. Jak wygląda cały sprzęt? Powiem Wam tak, wygląda bardzo dobrze, zadbany laptop, wyczyszczony, wszystko jest ok. Co możemy teraz zrobić? Podłączyć go komisyjnie do zasilacza oryginalnego. A co nasz klient podał? Nie startuje po naciśnięciu przycisku zasilania, tylko zapala się podświetlenie klawiatury. Zatem sprawdźmy, czy to prawda. Jest RGB widoczne, ale słabo. Ale tak, podświetlenie wystartowało. Odłączam zasilanie, gaśnie podświetlenie, podłączam zasilanie, zapaliło się. No dobra. A czy laptop reaguje na włącznik? Nie, nic się nie dzieje. Zatem rozbieramy go do płyty głównej, sprawdzamy, co jest grane. Z tego punktu widzenia laptop wygląda ogólnie ok, aczkolwiek my go wcześniej sprawdzaliśmy, więc wiem, z czym mam mniej więcej do czynienia. Słuchajcie, tutaj generalnie ten laptop był w jakimś niemieckim serwisie. I co ten niemiecki serwis zrobił? Pokażę Wam. Zaznaczyli na tej cewce X. Powiem Wam jedno, nie wygląda to dobrze. Tak czy siak trzeba płytę zdemontować, wykonać podstawowe pomiary i zobaczymy, czy będziemy w stanie w ogóle ugryźć ten sprzęt. I słuchajcie, taśma matrycy wygląda spoko. Trzeba sobie zadać pytanie, co się zadziało, że laptop przestał się włączać. Często, gęsto w tych laptopach dochodzi do usterki taśmy matrycy, natomiast w tych najnowszych konstrukcjach nie jest już to takie powielane, więc można na razie strzelać jakimiś teoriami. Teraz czas na układ chłodzący i dawaj, dawaj. O. Wygląda to wszystko spoko. Płyta zdemontowana. I czy nasi tu byli? Na razie nic złego nie widać, nie licząc tamtej cewki. Teraz tak, podłączamy gniazdo zasilania z powrotem do płyty głównej. Odwracamy ten temat. Ponownie zasilacz, odpalamy termowizję i sprawdźmy, czy cokolwiek się grzeje tutaj. Nie ma co tracić czasu na pomiary, szukanie niskich rezystancji, bo generalnie przy platformie AMD rezystancje często gęsto wychodzą niemal 1 ohm w gałęzi zasilania procesora, a ten procesor lubi być sprawny, więc termowizja. I podpinamy. Nic się nie dzieje. Aż dziwne. Płyta nie pobiera żadnego papu. Niestety co? Ciemność widzę. W tym miejscu jedynie nagrzewa się układ Realteka od LAN-u, ale to standard. W każdej płycie laptopowej jakiekolwiek tam hotspoty to układ Realteka. Także jego nie bierzemy pod uwagę. Więc myślałem, że wiecie co? Coś tu się zaświeci fajnie i powie nam, że jest coś uszkodzone. Jednakże tak nie będzie dzisiaj. Szkoda. W takim układzie miernik w rękę i zmierzmy sobie cewki. Bagiety w dłonie i słuchajcie, lecimy. Tutaj mamy cewkę od baterii 0,2 V, także spoko. Kolejne dwie cewki, 3,3 V obecne, 5 V też jest. Zasilanie RAM-u nieobecne. Teraz idziemy na procesor. Nie mamy żadnych napięć i wspomniana cewka, na której ktoś napisał markerem czarnym X. I widzimy przetwornicę APW 8715. Na wejściu tej przetwornicy mamy 19,8 V, czyli zasilanie B+ jest obecne, ale skoro trójka, piątka ruszyła, no to wiadomo, że tutaj też nie będzie zaskoczeń. Teraz tak, ten kondensator wygląda nie za ciekawie. Zawsze byłaby jakaś szansa, że może on jest uszkodzony, a po prostu może ktoś tu tyle nafaćkał tej cyny, topnika, podlutowywał się i ten laminat jest po prostu brudny. Co jeszcze możemy sprawdzić? Zasilanie grafiki, chipsetu graficznego. Na mierniku jest 0 wszędzie, bo wiadomo, w tym wypadku procesor ani chipset graficzny nie startuje.
Nic złego nie widać. Pasty ścieramy. Rdzeń wygląda elegancko. Jeszcze procesor CPU. Teraz tak, skoro tą cewkę ktoś oznaczył z X-em, zmierzmy sobie rezystancję względem masy na tej cewce. Ja wyczuwam najgorsze, ale zaraz się przekonamy. I przykładamy czerwoną bagietę do cewki z X-em. Ile mamy? Kurde, 0,2, 0,1. Lipa jest, słuchajcie. To jest najgorszy możliwy scenariusz, bo rezystancja na poziomie 1 ohma jest akceptowalna, ok, ale jak macie lepszy miernik, który pokazuje 0,2 ohma, tak jak tutaj, nawet czasami 0,1, to jest ewidentne zwarcie do masy. Co możemy zrobić w tym dokładnie wypadku? Demontujemy cewkę i podamy napięcie rzędu 0,9 V 3 A i zobaczymy, co się będzie działo. I usuwamy. CWH usunięta. Kolejny krok, lutujemy czerwony kabel. A w sumie teraz możemy sobie wykonać pomiar rezystancji, czy zwarcie jest po stronie przetwornicy, czy wiecie, układu. To jest ważna rzecz, jaką należy sprawdzić. I teraz robimy jeszcze raz pomiar, żeby sprawdzić, gdzie jest zwarcie. Czy po stronie układu, czy po stronie przetwornicy. Zakładam, że tu będzie, ale najpierw patrzymy od strony przetwornicy. I zobaczcie, mamy rezystancję względem masy 3,2 megaohma. No ok, teraz po stronie układu 0,1 kicha. To jest najgorszy możliwy scenariusz, ta rezystancja. Lutujemy kable. Dobra. Czerwony jest, czarny do masy, wiadomo. Masę sobie weźmiemy z tego punktu. Siadło i znowu termowizja. Na zasilaczu ustawiamy 0,8 V, 3 A i słuchajcie, odpalamy. 3, 2, 1, go. Oho! W tym rejonie coś się nagrzewa, ale dosyć dziwnie. Poczekajcie. Puśćmy z 6 A i próbujemy. Ale fajnie widać tą ścieżkę, widzieliście? Kurde. Jeszcze raz. Powtórka z rozrywki. Widzicie ten strumień? Widać przepływ energii. Gdzie wchodzi? No jak to gdzie? Do procesora, kurde. Widać ciepełko. Płyta pobiera 4 A przy 0,8 V i robi się coraz cieplej. Natomiast czy ja palcem to jestem w stanie wyczuć? Powiem wam tak, no nie. Skoro moje palce mają 36 stopni, to tutaj mamy w dalszym ciągu niższą temperaturę. I w takim wypadku dobrze jest mieć właśnie termowizję. Ja cały czas się wstrzymywałem przed tym, że nie jest to potrzebne, natomiast w takiej diagnostyce typowej właśnie pod kątem spalonego procesora, komponentu, którego nie wymacacie, bo nie zawsze wszystko da się wymacać, jest to pomocne. Przede wszystkim no, termowizja przyspiesza pracę. Także ta kamerka jest naprawdę spoko. W sumie cieszę się z tego, że fajnie widać na termowizji, takiej jak właśnie kamera Maant, problem, usterkę. A wiecie co jest niefajne? Żeby teraz naprawić taką płytę główną, trzeba będzie wymienić procesor. Ja swego czasu od naszych wschodnich braci zamówiłem sito i mam nadzieję, że wylutuje ten procesor. Wlutujemy tutaj zaraz inny procesor, sprawny i przy użyciu tego sita ta robota pójdzie bardzo sprawnie. Liczę na to. Także przeskakujemy na maszynę BGA, usuwamy ten chip, w międzyczasie z drugiej płyty procesor, tam robimy rebaling i lecimy. Pyk, kabelki zabieramy, bo wiadomo, lutowanie BGA. I przed przystąpieniem lutowania wyciągamy baterię RTC, zabieramy jakieś foliki, bo to wszystko potrafi się stopić. Maszyna BGA nagrzewa laminat do ponad 200 stopni, więc wiecie jak jest. Wspominałem wcześniej o
procesorze, bo wiecie o co chodzi. Taką płytę najprościej byłoby generalnie kupić drugą, jasne. Tylko że taka płyta u producenta kosztuje ponad 3000 zł. W tym wypadku to myślę, że jeszcze więcej. Więc żeby nie narażać klienta na bardzo wysokie koszty, spróbuję właśnie dzisiaj zrobić to, o czym wspominałem wcześniej, wymienić procesor. Płyta kupiona za niecałego 1000 od Desmo, sprawdzony sprzedawca z Polski, więc tutaj mamy ten sam procesor, patrzcie. I tak samo mamy AMD Ryzen YM3700 C4 T4 MFG. Dokładnie, słuchajcie, ten sam procesor. I on jest właśnie od Desmo, od pana Kamila, z tego co pamiętam. Teraz idziemy na maszynę BGA, demontujemy ten procesor. Mam go! Jestem szczęśliwy. Wiecie dlaczego? Bo pierwszy raz u mnie na serwisie wylutowałem Ryzena nowszej generacji. W zasadzie pierwszy Ryzen, pierwszy. Topologia układu od spodu wygląda o wiele lepiej niż klasyczne układy Intela, bo nie ma kondensatorów. Oto nasz układ. Kulek nie ma za wiele, ale w razie czego to weź to kurde układaj. Także Ryzenik tutaj nie opierał się za bardzo. Nie przedłużając, zbieramy cynę, lecimy. I teraz tak, ten układ jest prostokątny, stolik potrzebuje układu kwadratowego, wieczne problemy. Słuchajcie, trochę taśmy VHB, naklejam, cyk tutaj. Ściągamy folię, bach. I teraz nasz układ, procesor BGA Ryzen 7 3700 ustawiamy na środku. Siadło, siadło. Teraz czas na cynkę. Robimy kulkę większą, cynową i lecimy. Ale fajnie widać, wow. No powiem wam, że wygląda to rewelacyjnie. Aż miło popatrzeć. Dzisiaj, tak dla informacji, ujęcie od góry realizuje GH6 z obiektywem 14-140. Robi to robotę i to nie ma co mówić. Bo zawsze mi tego brakowało ujęcia. Dlatego kamera główna dzisiaj jest zamieniona, ale niedługo update. Petarda, petarda. Trochę topnika dodajmy na środku. Cyk. Dobra, zabieramy tą kulkę na bok. Zmieniamy grot na szpatułę. Teraz plecioneczka. Przykładamy, nagrzewamy, nie śpieszymy się. Idzie masełko. Idzie i to w takiej kurde fajnej rozdzielczości. Wow. Ale to wygląda. Lecimy, lecimy, lecimy. Bach. I znowu. Jednak te Ryzeny chyba nie takie złe, jakby się mogło wydawać. Teraz co? Psiku, psiku, szuruburu. Tadam! Jest. Wyczyszczony procesor. Lśni się jak nie wiem co. Teraz jeszcze na jednym rogu widzimy trochę kleju. Pozostałości czerwonego kleju. Dobra, poszło. Teraz muszę otworzyć paczkę z Chin. Takie coś dostałem nie tak dawno. I to powinno być sito do tego procesora. Dobra, bo ja jeszcze na to nie patrzyłem, więc jesteście razem ze mną. Takie coś zamówiłem. O, kurde. Brałem jeszcze, no tak, do Intela 10 albo 11 generacji sitko. Właśnie, tego też mi brakowało. Tych rzeczy w Polsce nikt nie sprzedaje, dlatego byłem zmuszony do zakupów na Ali. I z tego co widzę powinno być git. Dobra, przykładamy. Pasuje, dobra.
Już miałem mówić, kurde, słabe sito, ale pasuje, jest pokrycie. Może delikatnie tam kilka kulek będzie trzeba przesunąć, ale słuchajcie, w Intelach 6. i 7. generacji sporo kulek trzeba przesuwać w procesorach wysokonapięciowych, więc gitara. Dobra, słuchajcie, czy ktoś z Was posiada sito do 6., 7., 8. generacji Inteli wysokonapięciowych? Sito, które jest elegancko docięte, które... Nawet nie będę już określał tego. Tutaj muszę ponad 200 kulek jeszcze przesuwać. Sporo roboty. Więc dobrej jakości sito. Z chęcią zapłacę. Napiszcie komentarz. Przykładamy, cyk. Zaraz skręcamy i pozycjonujemy. O, właśnie tak. Trzymając paluchami sito i statyw, skręcamy na śruby. I teraz to wygląda. Jeszcze tak, jakie kulki? Zalecają 0,4. No okej, dobra. Topnik. Nie za dużo. Pamiętajcie, kluczowa kwestia topnik. Nie za dużo. Nagrzewamy hoterem, ale mi się to ujęcie podoba. No nie, no będę się dzisiaj zachwycał. Dla mnie petarda. Lepiej to widać. Co optyka, lustrzanki to jednak inna bajka. I smarujemy sobie po kolei wszystkie rejony tego procesora. Wygląda to przyzwoicie. Ważny moment. Górna część stolika. Nakładamy ją. No, dawaj, spoks. Będzie spoks? Jest dobrze. Kolejny temat. Kulki BGA 0,4 mm. Sypiemy. Ja mam w zwyczaju tak, że zdmuchuję te kulki na bok. Przesunęły się? Spoko. Teraz stolikiem dygamy. I podnosimy. I zabieramy górę. Te kulki są w tym miejscu. Gwałtowny ruch. Tak na bok, żeby nie uciekło. I zsypujemy. Słoik oczywiście zakręcamy. Pamiętajcie o tym, zakręcajcie słoik. No i teraz idziemy na nasz procesor. Co się dzieje? Jest ok, czy jest źle? W lewym dolnym rogu widzę trochę tych kulek. Trzeba delikatnie poprzesuwać, ale tragedii nie ma. Idziemy na minionka. I jak widzicie, minionek całkowicie puszcza inny obraz. Światło, te sprawy, kamera mikroskopowa, wiadomo, rządzi się własnymi prawami, ale za to mamy zoom, którego no tutaj lustrzanką, żeby ogarnąć coś takiego, miliony monet. I te kulki trzeba będzie, słuchajcie, poprzesuwać, bo tutaj nie ma co czekać. Zabieramy się za robotę. Dobra, słuchajcie, tutaj nie ma co cudować więcej. Te kulki naskoczą na swoje miejsce. W razie czego jeszcze doleję topnikiem i wyrówna się to. Także teraz hoter w rękę, lecimy. Nadmuch zwiększamy i grzejemy. I widać, jak kulki się zaczynają układać, słuchajcie. Obracamy stolikiem. Siwy dym, ale trudno, poświęcę się. Jak nasze kuleczki? Zajebiście. Teraz, żeby robota się zazębiała, z tą płytą na maszynę demontuję szybko ten procesor spalony. My jeszcze robimy szuruburu z procesorem. Trzeba umyć topnik. Ściągnięty. Płytę mam już tutaj. Jak to się prezentuje? Spoko. Laminat jest gorący, ma 100 stopni.
Więc zbieranie cyny w tej temperaturze jest dla laminatu bezpieczniejsze, aniżeli byłaby temperatura pokojowa. Mieszamy cynkę standardowo i po kolei bach, bach, bach. Jak jest? No powiem wam co, no dobrze wygląda to. Teraz stopnik. Syjak Spox. Maszyna szumi, ale trudno. Topnik trochę podgrzewamy. Ostatni krok, procesor. Procesor już jest wyczyszczony, domyty, elegancki. Kulki są jak najbardziej kształtne. Jest ok, ustawiamy go. Najważniejsza kwestia, pin numer 1 z tej strony. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest pin numer 1 na procesorze, słuchajcie, znajduje się z tej strony, więc odwracamy go, cyk. Ma się zgodzić z tą jedyneczką. Teraz używając penset można procesor wypozycjonować. Zobaczcie, z tej strony widać białą linię. Z tej strony widać białą linię. Z tej strony widać białą linię. I z tej strony widać linię. Teraz na maszynę ustawiamy termoparę. Nie chuchamy, nie oddychamy. Odpalamy profil. Mam płytę. Procesor wlutowany. Czy dobrze? Nie wiem. Sprawdźmy to chociażby z tego ujęcia nowego. Co widać? No widać, że procesor leży na płycie. Czy jest zwarcie, czy nie ma? Ciężko to ocenić. Kulki, jakby nie patrzeć, to wiecie co? Są wielkości 0,4 mm. Więc lutowanie takich procesorów będzie zawsze trudne. Przeszczep, jakby nie patrzeć, udał się. Teraz miernik w łapę i sprawdzamy rezystancję na wyjściu. No, ciekawy jestem. No i zobaczcie, mamy 3,6 kΩ względem masy, a wcześniej co było? 0,1. Definitywne zwarcie. Zmierzmy sobie kolejne cewki. Pół ohma. To jest to, co mówiłem. Więc w tym momencie albo dalej jest zwarcie, albo te procesory tak mają. 0,6, aczkolwiek wiecie co? Ta płyta jest jeszcze ciepła. Jakby nie patrzeć, ona ma w granicy 40 stopni. Więc pomiary rezystancji zawsze mogą być delikatnie zafałszowane. Lutujemy teraz cewkę. Pyk. Siadło. Nadchodzi big moment. Podpinamy RAM. Lutujemy czerwony i czarny, czyli linię 12V. Podajemy napięcie główne. Zobaczymy. I teraz chwila stresu. Albo będzie sukces i ta płyta jakkolwiek się elektrycznie zgłosi, albo w ogóle będzie martwa i będzie kamplica. W przypadku procesorów AMD Ryzen nie trzeba czyścić M-regionu, więc tutaj sprawa jest teoretycznie ułatwiona. Ale jak będzie? Nie mam zielonego pojęcia. Próbujemy. Ustawiamy 20V, 6 amperów. I pytanie, czy usmażę procesor, który kupiłem niedawno za prawie 1000 zł? Czy jednak sprzęt ruszy? Trzymam kciuki. Wy też trzymajcie. Puszczamy prąd. Dawaj, 3, 2, 1, go. O! Zobaczcie. 29 mA pobiera. Na razie nic się nie dzieje. Trochę wysoki prąd jak na standby. Kurde, prąd mi się nie pobiera. Nie podoba. Prąd mi się nie podoba. Z tej strony też nic się nie nagrzewa. Teraz przydałoby się uruchomić laptopa. Sprawdzę, czy jest włącznik na tasiemce, czy może w klawiaturze. W klawiaturze.
No dobra. No nic. Wstawmy maleństwo do środka. Zobaczmy. Ok, słuchajcie. Podłączona klawiatura, podświetlenie. Na razie nic więcej tak naprawdę nie wpinam, bo nie wiadomo, co pierwotnie spaliło laptopa. To jest dosyć istotne. Najważniejsze, co mnie teraz będzie interesowało, to zużycie prądu. Czy on podskoczy do góry. Przechodzimy na termowizję. No i słuchajcie. Puszczamy prąd. I zaraz pierwszy start z powera. Ruszy czy nie? Jeśli cokolwiek zacznie pożerać więcej, od razu odcinam laptopa. Dobra, próbujemy. 3, 2, 1. Dawaj. Nie reaguje na włącznik. Franco ty! Nic się nie dzieje. Nic. Nie tego się spodziewałem. No nie! Nie rób mi tego, maleńki. B+ ma napięcie 20 V. Widać? Widać. Cewka, na której wcześniej nie było napięcia, ma 1,8 V. Myślę, że jest ok. 0,9 V mamy na kolejnej cewce. Słuchajcie, niestety skicha, bo ja w tym momencie mam test point. Palca wkładam pod klawiaturę, wciskam włącznik, zobaczcie, spada napięcie. A laptop nie pobiera niczego sensownego. Albo jeszcze jest problem z KBC, może z BIOSem, ze SPI. Tutaj po tej kości ja w sumie nie mówiłem o tym wcześniej, ale widziałem ingerencję. Ktoś lutował BIOS. Może ktoś wgrał zły BIOS. Ostatnia rzecz, jaką dzisiaj robię. No i zobaczymy. Dzisiaj użyjemy SFODA plus Clips. Może uda się odczytać SPI. Trzymać trzyma. No i zobaczymy. SPI Read ID. I see not responding. No niedobrze. Czasami jest tak, że może Clips nie łączyć, więc lepiej się upewnić co do omocowania. I jeszcze raz klikamy Read ID. No niestety. Aczkolwiek jakby okazało się, że kość jest walnięta, to dla mnie jest najlepiej. Ale to byłoby za piękne. Dobra, demontujemy kość za pomocą termopinsety. Pyk. Zabieramy klips. Podstawka. Pyk, zamykamy. SPI wkładamy. Tak samo zwalniamy zacisk. No i zobaczymy teraz. Wykryło kość, ok. Robimy read. W międzyczasie odpalę sobie program Andrzeja. I tutaj wybieramy sobie oczywiście Asusa. Open File'a. Jeszcze mam tego BIOSu nie zapisałem, ok, moment. Dobra, wczytajmy ten program. Program Andrzeja może naprawić ten BIOS. O ile jest w ogóle zepsuty, ale zobaczmy. No nic, spróbujmy wgrać do kostki to, co nam wygenerował program Andrzeja. I zobaczcie, jest godzina 23:02. Ja już padam. Jeśli BIOS nie pomoże, na dzisiaj kończę, bo na takie tematy trzeba mieć czysty umysł. Jest jeszcze jeden taki problem. Na tej płycie był wcześniej jakiś serwis. Ktoś coś grzebał, co nie wiem. Czasami może być tak, że nie wiem, będzie brakowało jednego rezystora, ja tego nie wyłapię, ja tego nie znajdę. Trzeba będzie jeszcze później zobaczyć, czy da się do tej płyty ogarnąć board view, schemat, cokolwiek. Ok, kostka nadpisana, lutujemy. Dobra, podajemy napięcie. Widzieliście? 250 pobierał? Spadło na 11 i 28 mA pobiera. Obstawiam, że nic tutaj się nie zadzieje. Próbujemy. 3, 2, 1, go.
Nie działa, nie działa. Kurde! Słuchajcie, kończę na dzisiaj. Późno jest, 11:30 w nocy, ja już nic nie wymyślę. Wiem, że do tej płyty dostępny jest board view, schemat. Jak będzie głowa niezmęczona, siądę, może mi się uda namierzyć. Ciężko powiedzieć, co jest grane. Z platformami AMD rzadko mam do czynienia, więc tym bardziej, że pierwszy raz wymieniany będzie CPU. Brakuje wiedzy człowiekowi. I tyle. Kończę na dzisiaj. Jak się materiał podobał, łapa w górę. Jak nie, łapa w dół. Piszcie komentarze. Jeżeli macie jakąkolwiek wiedzę na temat wymiany procesorów AMD w nowszych laptopach, napiszcie. Dzięki. Był z wami Spox2. Cześć, hej.